Pisarz morderca. W 2003 roku ukazała się powieść pod tytułem Amok. 2 lata później zbrodnia opisana w jej treści wydała się śledczym zaskakująco podobna w szczegółach do pewnego nierozwiązanego zabójstwa. I chociaż książka ostatecznie nie została uznana przez sąd za dowód, to jej autora oskarżono, a następnie skazano za zaplanowanie, zlecenie i kierowanie zabójstwem. Zabójstwem, w której ofiarą był kochanek żony autora tej właśnie książki. Posłuchajcie o historii pisarza mordercy i jego książki pod tytułem Amok. Za pierwsze jej wydanie trzeba dzisiaj zapłacić kilkaset złotych i z całą pewnością nie jest warta tej ceny. Oczywiście, że przeczytałem. Tak, autorowi należy się tytuł cesarza metafor. Widać, że opanował pióro i figury retoryczne, ale poza tym Amok to przerysowany, wręcz wulgarny, filozoficzny bełkot skrzyżowany ze słabym, tanim i szowinistycznym erotykiem. Ewentualnie można powiedzieć, że to pornograficzna zabawa językiem w literackim sensie. Książka na pewno szokująca, ciekawa, wyjątkowa, ale i trudna w odbiorze i z pewnością nie dla przeciętnego czytelnika. Mamy w niej pierwszoosobowego narratora, który opisuje swoje erotyczne, alkoholowe przygody. Przygody bohatera książki oczywiście. Narracja jest chaotyczna, by nie powiedzieć, że to strumień świadomości. Bohaterem jest Chris, nadczłowiek, który oczywiście od razu przywodzi nam na myśl alter ego autora. Amok na dłuższą metę męczy nagromadzeniem porównań i wulgaryzmów. To raczej faktycznie eksperyment niż powieść, ale w tym odcinku podcastu Notatnik autora będzie nie o tym, jaka jest ta książka, ale dlaczego za jej sprawą skazano autora. W polskim świecie literatury i kryminalistyki niewiele spraw wzbudzało tak ogromne emocje jak ta książka. Christian Bala stał się bowiem po jej wydaniu nie tylko obiektem zainteresowania czytelników i krytyków literackich, ale również, a może przede wszystkim śledczych, a na pewno mediów. Niestety, kiedy jego nazwisko pojawiło się na pierwszych stronach gazet w kontekście brutalnego zabójstwa pewnego biznesmena, Dariusza J. Dlaczego? Ponieważ to, co miało być literacką fikcją, w pewnym momencie stało się rzeczywistością, a rzeczywistość zaczęła przypominać scenariusz powieści kryminalnej. Jak to możliwe? No możliwe. Ale zacznijmy od samego początku. Wszystko zaczęło się sporo przed czasem, kiedy książka ujrzała światło dzienne. Christian Bala, filozof z wykształcenia, podróżnik, fotograf i nurek, ma kłopoty osobiste. To człowiek nie tylko ponadprzeciętnie inteligentny, ale też niestety chorobliwie zazdrosny o żonę i przy tym wielokrotnie niewierny. To wraz z używkami doprowadza w konsekwencji do rozpadu tego związku, a potem separacji. Kobieta w jej trakcie poznaje przystojnego, wrocławskiego przedsiębiorcę, Dariusza J. Spotyka się z nim. A Bala na wieść o tym wpada w szał. Na jednej z imprez wykrzykuje nawet, że go załatwi. Po pijanemu, ale przy świadkach. Niedługo potem znajomy byłej żony przedsiębiorca rzeczywiście po wyjściu z biura swojej agencji reklamowej znika, nie dając znaku życia. Jest 13 listopada 2000 roku. Miesiąc później jego skrępowane sznurem w wymyślny sposób zwłoki wędkarze znajdują w Odrze. Ofiara ma ślady duszenia i uderzeń. Sekcja wykazuje, że przed śmiercią go głodzono i maltretowano i żył, kiedy został wyrzucony do wody. Śledztwo rusza, ale policji nie udaje się wpaść na trop mordercy.
Zakładano, że motywem zabójstwa mogła być zemsta, ale sprawcy nie wykryto i po roku śledztwo umorzono. Tymczasem Bala już po rozwodzie zaczyna nowe życie. Podróżuje po świecie, nurkuje, a kiedy wraca, w zaprzyjaźnionym wydawnictwie wydaje swoją obrazobójczą książkę. Amok właśnie. I 2 lata po jej publikacji, czyli w roku 2005, policjanci trafiają na pewien trop. I to nie jest trop książki, ale okazuje się, że zaledwie 4 dni po zaginięciu zamordowanego ktoś sprzedał jego telefon na allegro.pl. Śledczy sprawdzają numer e-mail. Okazuje się, że sprzedawcą był użytkownik o niku Chris, duże B7. Jak zapewne się domyślacie, Chris B7 to nie ktoś inny jak autor książki Amok. Pisarz, który szalał z zazdrości o byłą żonę. Policjanci rozpracowują operacyjnie figuranta i w internecie trafiają na jego książkę, której fragmenty Bala zamieścił publicznie na blogu. Książka nie zrobiła jakiejś szczególnej kariery, ale jej lektura śledczych dość mocno zastanawia. Zwracają uwagę na przykład na następujący fragment. Zacisnąłem z całej siły pętlę. Przytrzymując wierzgającą Mary jedną ręką, drugą wbiłem jej nóż powyżej lewej piersi. Za 7 lasami, za 7 górami porzucam sznur odcięty od szyi Mary. Japoński nóż sprzedaję na internetowej aukcji. Wprawdzie Dariusza J. nie zamordowano nożem, ale związano sznurem, a jego telefon znalazł się na internetowej aukcji. I między innymi to przekonuje kryminalnych, że Bala mógł mieć ze śmiercią Dariusza J. coś jednak wspólnego. Co, gdzie, kiedy, w jaki sposób, czym, dlaczego, kto. Jak w każdym śledztwie, śledczy szukają odpowiedzi na 7 złotych pytań kryminalistyki. Nie na wszystkie znajdują odpowiedzi, ale znajdują za to poszlaki. Po pierwsze, mówi się o tym, że bohater książki jest odzwierciedleniem autora. Pomiędzy Chrisem a Krystianem z rzeczywistości nie tylko policjanci znajdują podobieństwa w zakresie wyglądu, danych biograficznych, środowiska społecznego, cech osobowości, a nawet zainteresowań i stylu życia, ale znajdują również je biegli sądowi. W toku dalszych czynności okazuje się też, że autor książki złożył w firmie zamordowanego zlecenie i za nie na czas nie zapłacił. Dalsze czynności przyniosą też kolejne poszlaki. Autor telefonował do zamordowanego, potem przedsiębiorcy. Świadkowie zeznają, że chwalił się też zabójstwem. I udaje się dotrzeć do kolejnej okoliczności, która rzuca się cieniem na autorze. Okazuje się, że kiedy telewizja emitowała odcinek programu 997 na temat tajemniczej zbrodni przedsiębiorcy z Wrocławia, w czasie emisji jej autor książki, Krystian Bala, był za granicą. I nie byłoby w tym nic dziwnego, bo odwiedził przecież Chiny, Wietnam, Malezję, Filipiny i Tajlandię. Ale śledczy ustalają, że ktoś z zagranicy w tym czasie właśnie z tych krajów oglądał program, a nawet komentował go w internecie. I co interesujące, miejsca logowań pokrywają się z tymi, gdzie przebywał Bala w tym momencie. I kryminalni nie mają wątpliwości. Ich zdaniem motyw zabójstwa to zazdrość, a zabójcą jest autor Amoku. Jednoznacznego dowodu na to jednak brakuje, a Bala po powrocie do kraju i zatrzymaniu prowadzi grę z policjantami. Początkowo przyznaje się do zabójstwa, potem odwołuje zeznania, mdleje, skarży się na policjantów za brutalność zatrzymania, utrzymuje, że jest niewinny. Wywyższa się.
I chociaż na dysku komputera pisarza policjanci znajdują zabezpieczone informacje na temat zamordowanego, a w mieszkaniu podejrzanego o zbrodnię jest długopis z logo prowadzonej przez niego firmy, to wciąż twardego dowodu, jednoznacznie wskazującego na udział autora książki, brakuje. Nie brakuje jednak rozgłosu w tej sprawie. Rozgłosu, bo media dostają szału na ten temat. Obali piszą wszyscy. Wszyscy i to nie tylko w Polsce, ale i Niemczech, Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Spiegel, New York Times. Prokuratura stawia zarzuty i rozpoczyna się proces, który budzi ogromne zainteresowanie. Po czasie widać, że zdaniem niektórych stał się on bardziej spektaklem niż uczciwym sądem. Ale oskarżony na ławie sądowej sprawia negatywne wrażenie. Sprawia wrażenie człowieka zimnego i wyrachowanego. Nie przysparza sobie tym sympatii. Prokurator przedstawia dowody, oskarżony broni się zaciekle, zadając na przykład pytania w stylu: czy jeśli piszę o brunetce z uszami o smaku wołowiny, to znaczy, że jestem kanibalem? Psychiatra określa oskarżonego jako deprecjonującego tradycyjne wartości narcyza, piszącego przesiąkniętym wulgaryzmami o seksualnych perwersjach. Zdaniem innego psychiatry, autor Amoku jest zdolny do manipulowania ludźmi jak osoba o osobowości dysocjacyjnej, autodestrukcyjnej. Twierdzi też, że Bala niezupełnie odróżnia granicę między fikcją a rzeczywistością. Biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych z Krakowa stwierdzają o nim, że ma ponadprzeciętny poziom inteligencji werbalnej oraz zaburzenia osobowości w sferze emocjonalnej i społecznej. Bala chętnie poddaje się badaniu wariografem. Badający jednak stwierdza, że autor starał się kontrolować swoje zachowanie poprzez opóźnianie odpowiedzi. Zakłócał też zapis, sterował procesami emocjonalnymi i fizjologicznymi, a także zareagował nerwowo na pytanie o szczegóły znane tylko sprawcy zabójstwa. W efekcie sąd ostatecznie nie bierze pod uwagę wszystkich poszlak, nie bierze pod uwagę książki jako dowodu, ale zwraca uwagę, że oskarżony nie przedstawił wiarygodnego alibi na czas zaginięcia ofiary i jej śmierci. I 10 z 14 przedstawionych przez prokuratora poszlak, w tym właśnie wspomniany długopis, logowania, zeznania świadków, zdaniem sądu układają się w logiczny ciąg. I wrocławski sąd okręgowy uznaje autora Amoku winnym zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Pisarz się oczywiście odwołuje, sąd apelacyjny jednak podtrzymuje wyrok, a Sąd Najwyższy oddala jego kasację. Krystian Bala rozpoczyna odsiadywanie wyroku 25 lat więzienia, wierząc, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu oczyści go kiedyś z zarzutów. Jego oparty wyłącznie na poszlakach proces staje się symbolem kontrowersji, które do dziś budzą emocje. Sprawa staje się inspiracją dla filmowców i dla pisarzy, w tym również dla mnie. W 2013 roku wydaję opartą na tej sprawie powieść kryminalną pod tytułem Koma. Książkę wydaję samodzielnie, bez wydawnictw i udostępniam m.in. w serwisie Amazon w formie e-booka i na papierze. I tylko tam Koma uzyskuje blisko 150 recenzji w skali od 1 do 5. Otrzymuje notę 4,2 punktu. Ale książka jest dostępna również na zamówienie w polskich księgarniach internetowych. I większość recenzentów zwraca uwagę, że Koma to wprawdzie tylko powieść, ale czytając ją ma się wrażenie obcowania z dokumentów z powodu oparciu jej o naprawdę prawdziwe zdarzenia. Jedni widzą brutalnego mordercę, inni ofiarę wymiaru sprawiedliwości. Postać pisarza niewątpliwie staje się symbolem. Dla jednych Bala jest przecież mordercą, dla innych męczennikiem literackiej wolności.
A ja mam wrażenie, że w tym wszystkim sam skazany przyjął rolę zrozumianego przez społeczeństwie artysty, wykorzystanego trochę przez system, który nie potrafił zrozumieć granicy między fikcją a rzeczywistością. Na pewno ta sprawa wywołała jednak falę debat na temat etyki dziennikarskiej i wpływu mediów na wymiar sprawiedliwości, co zresztą można dostrzec po przeczytaniu mojej książki. Czy proces Bali byłby inny, gdyby nie ciągłe zainteresowanie mediów? Czy jego literackie dzieło zostało nadinterpretowane przez śledczych pod wpływem nacisku opinii publicznej? Te pytania chyba pozostaną na zawsze bez odpowiedzi, ale sprawa Bali stała się przykładem na to, jak media kształtują rzeczywistość prawną. I w mojej książce postać pisarza staje się bohaterem mrocznej zagadki kryminalnej, w której literacka fikcja miesza się z rzeczywistością. Koma to opowieść o obsesji, twórczym szale i cienkiej linii, która oddziela literacką wyobraźnię od realnego życia. Książkę oparłem maksymalnie jak tylko mogłem na tym, co naprawdę się wydarzyło. Ale co naprawdę się wydarzyło, wie tylko skazany. Skazany, który obecnie odsiaduje wyrok w zakładzie karnym we Wrocławiu na Kleczkowskiej. W 2018 roku prokuratura rejonowa Wrocław Stare Miasto skierowała do sądu kolejny akt oskarżenia przeciwko niemu. Tym razem za utrudnianie komornikowi wyegzekwowania pieniędzy, jakie powinien autor książki zapłacić rodzicom zamordowanego. Pisarz skazany otrzymał bowiem ponad 100 000 złotych z tytułu praw autorskich za zgodę na wykorzystanie jego historii w filmie. Bala uzyskał też prawo do przedterminowego zwolnienia i w połowie 2021 roku złożył taki wniosek. Sąd go jednak odrzucił. Koniec kary wyznaczono na styczeń 2031 roku. W tym odcinku wykorzystałem cytat z książki Christiana Bali pod tytułem Amok. Jeśli jesteście zainteresowani tym, co robię, kolejnymi podcastami, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam też do wyrażenia opinii, co myślicie na temat Christiana Bali, na temat mojej, jego książki. Zapraszam do następnego razu.